Jednymi z najbardziej pamiętnych dla kibiców chwil w skokach narciarskich są ostatnie wyjątkowo udane konkursy wielkich gwiazd, które swoje najlepsze lata mają już dawno za sobą. Często wspomina się takie zawody jako tak zwany łabędzi śpiew i ostatni przebłysk formy. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się ostatnim, naprawdę udanym konkursom w wykonaniu legend tej dyscypliny. Jednym z przykładów idealnie nadających się do tego zestawienia jest legendarny Janne Ahonen. Reprezentant Finlandii odnosił duże sukcesy w skokach już w latach 90. Jednak najlepsze chwile w swojej karierze przeżywał w latach 2003-2005, kiedy zdobył 2 kryształowe kule z rzędu, a także został mistrzem świata i zwycięzcą turnieju 4 skoczni. W światowej czołówce utrzymywał się aż do pierwszego zakończenia kariery w 2008 roku. Na sportowej emeryturze, jak dobrze wiemy, nie wytrzymał jednak zbyt długo. Powrócił na sezon 2009-10 i wciąż prezentował się przyzwoicie, kończąc nawet kilka konkursów na podium. Dopiero sezon 2010-11 przyniósł prawdziwy kryzys. Zaledwie 4-krotnie był w stanie zapunktować, a najlepszy występ zaliczył podczas turnieju 4 skoczni w Garmisch-Partenkirchen, gdzie w loteryjnym konkursie zajął 5. miejsce. Po sezonie po raz drugi zakończył karierę. Jak się okazało, ta decyzja również nie była ostateczna. Po 2 sezonach przerwy kolejny raz powrócił do aktywności sportowej. Na początku sezonu 2013-14 udawało mu się punktować głównie na miejscach w trzeciej dziesiątce. Jednak jeden konkurs był dla niego wyjątkowy. Chodzi o zawody w niemieckim TTZ Neustadt, które odbyły się w połowie grudnia 2013 roku. W pierwszej serii niedzielnego konkursu 36-letni Ahonen oddał bardzo przyzwoity skok na odległość 134,5 metra. Dało mu to wysokie 12. miejsce po pierwszej serii, co samo w sobie było już naprawdę niezłym wynikiem. Prawdziwą sensację wywołał jednak dopiero w serii finałowej, kiedy to oddał swój ostatni tak spektakularny skok w karierze, wzbudzając silne emocje i okrzyki wielu komentatorów, zwłaszcza w fińskiej telewizji. Ahonen pofrunął na odległość 140,5 metra, dzięki czemu ostatecznie awansował z 12. na bardzo wysoką 5. pozycję. Gdyby skok z pierwszej serii był równie spektakularny, fińska legenda stanęłaby na podium tego konkursu. Niestety był to właściwie ostatni popis tego słynnego skoczka, choć karierę sportową definitywnie zakończył dopiero po sezonie 2017-18, czyli ponad 4 lata później. Kolejnym przykładem wielkiego powrotu na zaledwie jeden konkurs był rekordzista pod względem wygranych konkursów Pucharu Świata, czyli Gregor Schlierenzauer. Słynny Austriak największe sukcesy odnosił w latach 2007-2013. W tym czasie zdobył m.in. 2 Puchary Świata, Mistrzostwo Świata czy też 2 turnieje 4 skoczni. W kolejnych latach jego forma znacząco spadła, a moment kulminacyjny nastąpił w sezonie 2015-16, gdy momentami nie był w stanie wchodzić nawet do drugiej serii zawodów. Mniej więcej w połowie sezonu Schlierenzauer podjął decyzję o zawieszeniu kariery. Powrócił w połowie kolejnej zimy, jednak jego forma wciąż pozostawała bardzo niestabilna. Kolejne 2 sezony były dla niego ciągłą walką o powrót do czołówki, jednak nie wszedł w tym czasie do czołowej dziesiątki Pucharu Świata ani razu. Sezon 2019-20 był jednak poniekąd przełomowy, a zwłaszcza sobotni konkurs w Niżnym Tagile. Po pierwszej serii i skoku na odległość 126,5 metra Austriak znajdował się na najwyższej od kilku lat pozycji, czyli na miejscu 10. Prawdziwą niespodziankę sprawił jednak w serii finałowej, lądując na 133 metrze i 50 centymetrze. Jak się później okazało, był to nie tylko najdłuższy skok serii finałowej, ale również całego konkursu. Dał mu on wyraźny awans na 4. miejsce, natomiast podium przegrał ze swoim kolegą z kadry, Filipem Aschenwaldem, o zaledwie 0,4 punktu. Znalezienie się tak blisko podium musiało pozostawić spory niedosyt, jednak był to dla Schlierenzauera najlepszy konkurs od grudnia 2014 roku, czyli od 5 lat. Co ciekawe, wtedy również zajął 4. miejsce w Niżnym Tagile, natomiast dzień wcześniej na tej samej skoczni wywalczył ostatnie w karierze podium, zajmując miejsce 2. Po bardzo udanym konkursie wydawało się, że niespełna 30-letni skoczek może jeszcze powrócić do światowej czołówki. Niestety nigdy nie powtórzył już tak dobrego wyniku, choć do końca sezonu punktował w Pucharze Świata regularnie. Karierę kontynuował jeszcze przez jeden sezon, w którym ponownie wpadł w kryzys i zakończył go z zaledwie 8 punktami zebranymi do Pucharu Świata. Na krótko przed startem sezonu 2021-22 podjął ostateczną decyzję o zakończeniu przygody ze skokami.
Skoro wspomnieliśmy o Schlierencauerze, to warto również wspomnieć o jednym z jego największych rywali z czasów, gdy obaj zdobywali wielkie trofea. Mowa o Simonie Ammanie, który wciąż jest aktywnym skoczkiem i teoretycznie największą niespodziankę ostatnich lat swojej kariery może dopiero sprawi, jednak wydaje się to mało prawdopodobne. Szwajcar odnosił ogromne sukcesy w tej dyscyplinie przez wiele lat, od roku 2002 nawet do 2014, kiedy wciąż potrafił choćby stanąć na końcowym podium turnieju 4 skoczni, czy wygrywać pojedyncze konkursy Pucharu Świata. Przez kilkanaście lat startów wywalczył m.in. kryształową kulę, złoto mistrzostw świata, czy przede wszystkim 4 złote medale olimpijskie. Schyłek jego wielkiej formy miał miejsce w sezonie 2014-15. Na początku wygrał jeszcze nawet 2 konkursy w Kusamo i był liderem Pucharu Świata. Z czasem było jednak coraz gorzej, a cały sezon zakończył na 11. miejscu. Kolejnej zimy wyraźnie odstawał od światowej czołówki, a zimą 2016-17 było jeszcze gorzej. Uzbierał zaledwie 147 punktów i został sklasyfikowany w Pucharze Świata na 29. miejscu. Sezon 2017-18 do pewnego momentu wyglądał bardzo podobnie. Zdarzało mu się nawet nie przebrnąć kwalifikacji. Można więc śmiało określić mianem sensacji konkurs na skoczni w Bad Mittendorf, który odbył się w styczniu 2018 roku. W pierwszej serii Szwajcar osiągnął 218 metrów, co plasowało go na 2. pozycji. Wydawało się jednak, że utrzymanie miejsca na podium będzie dla niego bardzo ciężkie. W czołowej trójce był ostatnio 3 lata temu, a od 2 lat nie meldował się choćby w czołowej 10. W drugiej serii 4-krotny mistrz olimpijski pofrunął jednak jeszcze dalej, bo aż 227,5 metra. Spadł co prawda o 1 miejsce, jednak co najważniejsze utrzymał podium. Co ciekawe, wynik ten nie był wcale przypadkowy, a wzrost formy w tym czasie Amman udowodnił choćby tydzień później w Zakopanem, gdzie również spisał się świetnie, zajmując 5. miejsce. Do końca sezonu nie wszedł już jednak do czołowej 10, a z sezonu na sezon jego forma tylko się obniża. Jednak przynajmniej teoretycznie, dopóki Szwajcar pozostaje aktywnym skoczkiem, wciąż ma szansę, żeby nas wszystkich zaskoczyć i pokazać się jeszcze z dobrej strony. Kolejnym skoczkiem, któremu się dzisiaj przyjrzymy, jest Severin Freund. Jego przypadek jest wyjątkowo ciekawy i za chwilę przekonacie się dlaczego. Niemiecki skoczek największe sukcesy odnosił w latach 2011-2016. Zdobył w tym czasie m.in. kryształową kulę, został mistrzem świata oraz mistrzem świata w lotach. Do końca sezonu 2015-16 jego kariera nie napotykała większych przeszkód. Zmieniło się to jednak w wyniku kontuzji biodra, która uniemożliwiła mu w dużym stopniu przygotowania do nowego sezonu. Wrócił na skocznie dopiero pod koniec lata. Mimo małej liczby treningów, Niemiec rozpoczął nowy sezon w fantastycznym stylu, zajmując 2. i 1. miejsce w Kusamo i zostając tym samym liderem Pucharu Świata. Kolejne konkursy nie były już w jego wykonaniu tak spektakularne, jednak trzymał bardzo przyzwoitą formę. Niestety w styczniu 2017 roku podczas treningu w Oberstdorfie upadł przy lądowaniu i naderwał więzadło w kolanie, przez co stracił resztę sezonu i szansę na obronę tytułu mistrza świata, a także cały kolejny sezon 2017-18. Powrócił do startu w zawodach wraz z początkiem sezonu 2018-19, jednak jego dyspozycja była tak słaba, że szybko został zdegradowany do Pucharu Kontynentalnego. Co jeszcze gorsze, w lutym musiał przejść kolejną operację kolana ze względu na dokuczliwy ból, a przed startem kolejnego sezonu 2019-20 doznał kontuzji pleców. Do startów powrócił dopiero pod koniec zimy, zdobywając do Pucharu Świata zaledwie 2 punkty. Sezon 2020-21 był jego pierwszym pełnym sezonem od zimy 2015-16. Czekał więc na nią aż 5 lat. Jego skoki pozostawiały jednak wiele do życzenia. Cały Puchar Świata zakończył na 29. miejscu, a najlepszy występ zanotował w Kusamo, gdzie był 9. Sezon olimpijski 2021-22 zaczął się dla 33-latka z opóźnieniem, ponieważ starty zaczął w Pucharze Kontynentalnym, a do kolegów z kadry A dołączył dopiero w czasie turnieju 4 skoczni. Aż do końca sezonu nie prezentował dobrej formy z wyjątkiem jednego szczególnego konkursu rozegranego w styczniu w Villingen.
Swoje 5 groszy wtrącił wtedy silny wiatr, który pozwolił na rozegranie tylko jednej serii. Jednak Severin Freund wykorzystał swoją szansę podczas tej wietrznej loterii, skacząc na odległość 140 metrów i zajmując 4. miejsce ze stratą tylko 2,8 punktu do podium. Był to dla Niemca najlepszy występ od listopada 2016 roku, kiedy to po raz ostatni zwyciężał zawody Pucharu Świata w fińskim Kuusamo, o czym wspominałem już w tym filmie. Był to jednocześnie dla niego powrót do czołowej 5 zawodów po ponad 5 latach. Po sezonie olimpijskim najlepszy niemiecki skoczek XXI wieku postanowił zakończyć sportową karierę, na którą niestety ogromny wpływ miały liczne kontuzje. W materiale na temat wielkich powrotów nie mogło oczywiście zabraknąć legendarnego Noriakiego Kasai, który takich powrotów w swojej karierze miał całe mnóstwo. My jednak skupimy się na, jak na razie, ostatnim przebłysku jego wielkich umiejętności. Japończyka nikomu przedstawiać nie trzeba. Wciąż aktywny, 51-letni skoczek osiągał duże sukcesy w tej dyscyplinie właściwie przez około ćwierć wieku, od roku 1992 mniej więcej do 2016. Został w tym czasie mistrzem świata w lotach, zdobywcą turnieju nordyckiego, a także multimedalistą mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. Łącznie ma na swoim koncie aż 11 medali imprez mistrzowskich. Ostatnie, bardzo udane lata dla Kasaiego przypadły mniej więcej od 2013 do 2016 roku. W tym czasie wielokrotnie stał na podium, wygrał 2 konkursy Pucharu Świata i przede wszystkim został srebrnym medalistą olimpijskim w Soczi. Sezony 2017-18 oraz 2018-19 były już jednak dla niego dużo mniej udane. Trudno się temu jednak dziwić, miał już ponad 45 lat. Przed styczniowymi zawodami w Sapporo w roku 2019 miał na swoim koncie zaledwie 1 punkt Pucharu Świata wywalczony w Engelbergu. W pozostałych konkursach często nie był nawet bliski awansu do serii finałowej lub nawet nie przechodził kwalifikacji. Jego wyczyn z Sapporo był więc wtedy ogromną sensacją. W pierwszej serii Japończyk pofrunął na odległość 131,5 metra, dzięki czemu zajmował po pierwszej serii 10. miejsce. Nikt nie spodziewał się jednak, że zdoła utrzymać tak świetny wynik. W serii finałowej uzyskał 127,5 metra, jednak w znacznie trudniejszych warunkach, co przełożyło się ostatecznie nawet nie na utrzymanie pozycji, ale na awans na 7. miejsce. Był to ostatni konkurs Pucharu Świata, w którym Kasai znalazł się w czołowej 10 i jeden z ostatnich, w którym w ogóle punktował. W tym samym sezonie udało mu się to jeszcze 5-krotnie. Sezon później startował tylko kilka razy i ani razu nie był blisko awansu do serii finałowej, po czym zniknął z Pucharu Świata aż do zeszłego sezonu 2022-23, kiedy załapał się na zawody w Sapporo w ramach krajówki. Nie przebrnął jednak kwalifikacji do żadnego z konkursów. 51-latek, jak już wspomniałem, pozostaje wciąż aktywnym skoczkiem i w dalszym ciągu otwarcie mówi o swoich celach sportowych. Z ostatnich wypowiedzi wynika, że chciałby dostać się jeszcze przynajmniej kilka razy na zawody Pucharu Świata i przede wszystkim wystąpić jeszcze choć raz na największej skoczni świata w Planicy, aby po raz ostatni polecieć za granicę 200 metrów. Biorąc pod uwagę, że podczas ostatnich letnich mistrzostw Japonii zajął bardzo wysokie 4. miejsce, scenariusz ten wcale nie wydaje się niemożliwy. Na koniec zostawiłem dość niepozorną postać, jaką jest Norweg Anders Jakobsen. Polskim kibicom znany przede wszystkim z rywalizacji z Adamem Małyszem o kryształową kulę w sezonie 2006-2007. Odnosił on duże sukcesy w latach 2007-2010, kiedy wygrał turniej 4 skoczni, zajął 2. miejsce w Pucharze Świata i zdobył wiele medali olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw świata w lotach, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. Po nieudanym sezonie 2010-11 zaledwie 26-letni skoczek zawiesił sportową karierę, zniechęcony słabymi wynikami. Opuścił cały sezon 2011-12, jednak wrócił do skoków zimą 2012-13, a powrót ten okazał się bardzo udany. Do ostatniego konkursu walczył o zwycięstwo w turnieju 4 skoczni, w którym ostatecznie był drugi, przegrywając tylko z Gregorem Schlierenzauerem, a na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme wywalczył indywidualnie brązowy medal. Dołożył do tego 3 zwycięstwa w poszczególnych konkursach. Sezon 2013-14 był jednak ogromnym rozczarowaniem. Norwegowi ani razu nie udało się stanąć na podium, ani nawet wejść do czołowej 10 zawodów Pucharu Świata. Zimę 2014-15 również rozpoczął słabo, a przed turniejem 4 skoczni miał na swoim koncie tylko 1 konkurs, w którym udało mu się zapunktować.
Właśnie dlatego jego występ w GAPA 1 stycznia 2015 roku był ogromną sensacją. W pierwszej serii zupełnie niespodziewanie skoczył na odległość 135,5 metra, dzięki czemu prowadził po pierwszej serii. W finale dołożył jeszcze do tego metr i pewnie zwyciężył z przewagą ponad 6 punktów nad Simonem Amanem. Jak się później okazało, 30-letni Norweg naciągnął nieco obowiązujące przepisy i dosłownie naciągnął rękawy kombinezonu na rękawice, zwiększając swoją powierzchnię nośną. Po tym zabiegu FIS musiał wprowadzić poprawkę do przepisów, aby zapobiec wykorzystywaniu tej luki w przepisach. Do końca sezonu Jakobsen skakał przyzwoicie, jednak ani razu nie zbliżył się już nawet do podium, po czym zakończył sportową karierę. Zwycięstwo z GAPA było więc jego ostatnim przebłyskiem skokowego geniuszu, ale również wyjątkowego sprytu. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Na koniec zachęcam do zapoznania się z ofertą wspierania kanału w zamian za liczne bonusy. Link znajduje się w opisie. Zachęcam również do pisania w komentarzach, czy zapadły Wam w pamięć również inne wielkie powroty znanych skoczków. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. A na razie do usłyszenia.